Serdecznie zapraszam do odcinka 21 z playlisty Władcy Olimpu pod tytułem Nieśmiertelna głowa, część pierwsza. W poprzednim odcinku 20 Skaza Midasa, część druga, przedstawiłem informacje wskazujące na osobę winną utraty polskiego złota we wrześniu 1939 roku. W tym odcinku opowiem o działalności BIS w czasie II wojny światowej. Niedługo po wybuchu II wojny światowej na fotelu prezesa Złotej Głowy Hydry, czyli BIS, pojawiła się nowa postać. Był nią Amerykanin Thomas McKittrick, absolwent Uniwersytetu Harvarda. McKittrick doskonale znał 3 języki, czyli niemiecki, francuski i włoski, a więc idealnie nadawał się na to stanowisko, a poza tym był ściśle związany z borgami z Wall Street. To właśnie on zajął się głównie udzielaniem Niemcom wielkich kredytów na dozbrajanie armii i kontynuację wojny. Zaraz po objęciu stanowiska prezes McKittrick pojechał do Berlina i tam uczestniczył w tajnym spotkaniu z szefami niemieckiego banku centralnego oraz oficerami Gestapo. Na spotkaniu tym omawiano kontynuację usług bankowych w przypadku, gdyby Stany Zjednoczone miałyby włączyć się do wojny z Niemcami. Moi drodzy, jak widać, wojna nie tylko nie przeszkadzała, ale wręcz napędzała intratne interesy prowadzone przez BIS. W pewnym momencie wojny, czyli 27 maja 1941 roku, pod naciskiem sekretarza skarbu Henry'ego Morgenthau Jr., sekretarz stanu USA wysłał do ambasady amerykańskiej w Londynie telegram o konieczności przeprowadzenia szczegółowego śledztwa w sprawie powiązań rządu Wielkiej Brytanii z kontrolowanym przez nazistowskie Niemcy BIS-em. Rezultat dochodzenia wprawił Morgenthaua w stan zdziwienia i złości. Okazało się, że znany nam Sir Norman z Banku Anglii przez cały czas zasiadał w Radzie Nadzorczej BIS. Okazało się również, że reprezentanci instytucji bankowych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji przez cały czas wojny utrzymywali bliskie, przyjazne, a nawet wręcz zażyłe relacje z przedstawicielami pochodzącymi z kraju ich śmiertelnego wroga, czyli Niemiec. Dopiero 2 miesiące po ataku Japonii na Pearl Harbor 5 lutego 1942 roku Stany Zjednoczone zaangażowały się w pełni w wojnę z Niemcami. Zadziwiający jest jednak fakt, że pomimo tego niemiecki bank centralny oraz rząd Włoch nie wyraziły żadnego sprzeciwu przeciwko pełnieniu funkcji prezesa BIS przez Thomasa McKittricka aż do zakończenia wojny i co więcej, rezerwa federalna przez cały czas utrzymywała relacje biznesowe ze szwajcarską placówką w Bazylei. Czy były inne próby wyjaśniania działalności BIS podczas II wojny światowej? Jedynie brytyjska Partia Pracy zwracała się do Ministerstwa Skarbu, domagając się wyjaśnień dotyczących powiązań Banku Anglii z BIS. Odpowiedź ministerstwa brzmiała tak: nasz kraj ma wiele zysków z BIS. Wszystkie rozwiązania opierają się o międzynarodowe umowy. Zerwanie stosunków z tym bankiem nie odpowiada naszym żywotnym interesom. W czasach wojny, kiedy traktaty o neutralności były często łamane, to umowy międzynarodowe pomiędzy bankami centralnymi wszystkich zaangażowanych państw nigdy nie zostały przerwane, a zdecydowanie największe korzyści z BIS miały Niemcy. Oto jak wyglądała działalność pana McKittricka podczas szalejącej wojny i ginących milionów ludzi w całej Europie. Wiosną 1943 roku Thomas McKittrick, nie oglądając się na własne bezpieczeństwo,
odwiedzał kraje toczące wojnę. Pomimo braku włoskiego obywatelstwa oraz nie będąc członkiem amerykańskiego korpusu dyplomatycznego, otrzymał on bez żadnych problemów odpowiednią wizę od rządu włoskiego. W Rzymie, czyli stolicy kraju ogarniętego wojną, pan Thomas McKittrick był pod ochroną tajnej policji Himmlera. Z Rzymu McKittrick udał się do Lizbony, a stamtąd na pokładzie szwedzkiego statku popłynął do Nowego Jorku. Po przeprowadzeniu konsultacji z Zarządem Rezerwy Federalnej z paszportem amerykańskim udał się do Berlina, dostarczając urzędnikom niemieckiego banku centralnego ściśle poufnych informacji finansowych i politycznych od amerykańskiej elity, czyli od Borgów. Jednak pewne informacje o działaniach Rezerwy Federalnej przeciekły do opinii publicznej i 26 marca 1943 roku Jerry Voorhis, kongresmen z Kalifornii, na posiedzeniu kongresu postawił wniosek o wszczęcie dochodzenia w sprawie działań BIS i zrozumieć, dlaczego obywatel Stanów Zjednoczonych Thomas McKittrick zajmuje funkcję prezesa w banku zaprojektowanym i pracującym na rzecz państw osi, czyli Niemców i ich sprzymierzeńców. Okazało się, że ani amerykański Departament Stanu, ani Kongres nie były zainteresowane w prowadzeniu tego śledztwa. Z kolei w styczniu 1944 roku kongresmen John Main Coffey oświadczył: rząd nazistowski posiada warte 85 milionów franków szwajcarskich w złocie środki kapitałowe w BIS. Większość członków zarządu tego banku to urzędnicy z partii nazistowskiej, a mimo to nasze amerykańskie pieniądze nie przestają tam płynąć. Dlaczego mała Szwajcaria była całkowicie neutralna w ogarniętej wojną Europie, a kraje jak Belgia, Luksemburg, Norwegia czy Dania, próbujące zachować neutralność, były miażdżone buciorami niemieckich nazistów? Możliwe to było tylko dlatego, że to właśnie BIS, znajdujący się w Szwajcarii, pośredniczył w finansowaniu wojny i Niemców przez brytyjskich i amerykańskich bankierów, których głównym celem było przeciąganie trwania wojny jak najdłużej. Moi drodzy, na tym zakończę odcinek 21 Władcy Olimpu, w którym opowiedziałem o działalności Złotej Głowy Hydry w czasie II wojny światowej. Serdecznie zapraszam do odcinka 22 pod tytułem Nieśmiertelna Głowa, część 2.